Cześć, witajcie. Dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o pewnym polskim filmie. O polskim filmie, który jest całkiem nowy. Niedawno mogliśmy oglądać go na ekranach polskich kin. Filmie, który uważam za bardzo wartościowy. Filmie trudnym, ale to chyba w polskim kinie nie jest zaskakujące, że żeby było dobrze, to musi być trochę trudno. Jest to obraz, jest to produkcja związana z tematyką II wojny światowej. Jak wiecie doskonale, filmów o II wojnie światowej w polskim kinie jest naprawdę bardzo, bardzo wiele. No i trzeba by palców bardzo wielu rąk, żeby udało nam się te filmy policzyć. A jednak ciągle reżyserzy, scenarzyści, jakby wiecie, wkładają bardzo dużo wysiłku w to, żeby poszukiwać ciągle nowych historii i żeby poszukiwać takich historii, przez pryzmat których moglibyśmy jeszcze dokładniej poznać ten okres, moglibyśmy jeszcze więcej dowiedzieć się o tym czasie, o którym powinniśmy wiedzieć bardzo wiele, dlatego że jest to czas, który nigdy nie powinien się powtórzyć. Jedną z takich historii, słuchajcie, znanych w Polsce, mniej lub bardziej, to wszystko zależy pewnie kogo byśmy zapytali, ale takich historii, które od dawna na pewno domagały się przeniesienia na ekran kinowy, jest historia Tadeusza Pietrzykowskiego, znanego szerzej jako bokser z Auschwitz. Pietrzykowski trafił do Oświęcimia, KL Auschwitz, tak, do Konzentracjonlager Auschwitz. Z pierwszym transportem jego obozowy numer to był numer 77. Ihr seid die Ersten im deutschen Konzentrationslager. Ab morgen werdet ihr die Kasernen ausbessern. Für uns seid ihr keine Menschen. Aufräumen! To jest taki numer, słuchajcie, który na stałe w historii czy w polskiej kulturze stał się takim symbolem walki o przetrwanie, symboli woli tego przetrwania. Tadeusz Borowski, o którym być może słyszeliście, to bardzo znany polski pisarz, który napisał tom opowiadań związanych z obozem, w którym także przebywał. Jego numer obozowy to 119 198. W opowiadaniu U nas w Auschwitzu napisał tak. Jeszcze dziś tkwi w nas pamięć o numerze 77, który bił Niemców jak chciał. Pietrzykowski, słuchajcie, przetrwał pobyt w obozie w Auschwitz, a później w Neuengamme, gdzie został przeniesiony, a przeniesiony został między innymi właśnie dzięki temu, czy ze względu na to, trudno powiedzieć dzięki temu, ale ze względu na to, czym się zajmował, czyli z powodu boksu. No i przetrwał czas wojny, przetrwał czas obozowy właśnie dzięki boksowaniu. Nummer 77 meldete sich Gehosar. Spitzname Teddy, auch Boxer Gentleman genannt. Werden wie Wirken annehmen, wie lange er aushält. So sei es. Jego pięściarska kariera, słuchajcie, rozpoczęła się jeszcze przed wojną w Warszawie. Zresztą, no właśnie, tak to się stało, że w pewnym momencie został rozpoznany. Oficerowie też zorientowali się, że znają go, że widzieli jego walki i stąd te jego losy potoczyły się tak, a nie inaczej. Nie będę ich dzisiaj bardzo dokładnie Wam opowiadać, bo chciałabym, żebyście zobaczyli film, o którym mówię, no i wtedy dowiecie się wszystkiego. No więc w każdym razie tą karierę bokserską Pietrzykowski zaczął jeszcze przed wojną w Warszawie i pierwszą walkę w Auschwitz stoczył w marcu 1941 roku, wygrywając z niemieckim kapo Walterem Düningiem. Düning był przedwojennym wicemistrzem Niemiec w wadze średniej, no więc ta walka była oczywiście dla żołnierzy w obozie dosyć ekscytująca. Nie da się ukryć, słuchajcie, że no to właśnie, to tej walce i Düningowi Pietrzykowski prawdopodobnie zawdzięczał swoje późniejsze życie, zawdzięczał to, że przeżył, zawdzięczał to, że przetrwał. Znowu, nie chcę mówić dokładnie, jak to przebiegło, no bo mam nadzieję, że obejrzycie film. Pietrzykowski, który miał pseudonim bokserski Teddy, stoczył w Auschwitz, czy stoczył w obozach od 40 do 60 walk i przegrał tylko raz. Przegrał tylko raz z holenderskim mistrzem w wadze średniej Leo Sandersem. Jeśli
zaintrygowało Was choć troszeczkę to, o czym zaczęłam opowiadać, no to właśnie, to musicie koniecznie obejrzeć film pod tytułem Mistrz. Woli na ciebie Teddy jak na boksera z Ameryki. To tutaj to nie jest sport. To już nie są twoje walki. Walczysz dla nas. Za nas. To jest film, który obejrzeć naprawdę warto. Film został wyreżyserowany przez Macieja Barczewskiego i skupia się, słuchajcie, wyłącznie na obozowych losach Pietrzykowskiego. Jest króciutki epizod na końcu, który pokazuje jego losy już po wyjściu z obozu koncentracyjnego, natomiast właściwie nie zobaczymy tego, co było wcześniej, nie zobaczymy tego za bardzo też tego, co było później. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o przedwojennej karierze Pietrzykowskiego, to bardzo zachęcam Was do sięgnięcia po książkę Bokser z Auschwitz pani Marty Bogackiej. Pozwolicie, że przeczytam Wam taki krótki cytat, którym najprościej chyba byłoby scharakteryzować tę książkę. Książka Marty Bogackiej przedstawia życiorys Pietrzykowskiego w sposób klarowny i precyzyjny, oferując przy okazji sporą dokumentację wypowiedzi znajomych boksera, a także samego pięściarza. Jest to tekst ciekawy w kontekście bogatej literatury obozowej. Kłóci się nieco z poglądem, że z Auschwitz wydostać się można było tylko przez komin. Jak pokazuje przykład Pietrzykowskiego, były także inne sposoby. Choć nawet bokser nie był wyłączony poza nawias obozowych prac i okrucieństw. Największym atutem filmu Mistrz, do którego obejrzenia dzisiaj bardzo chcę Was zachęcić, jest na pewno odtwarzający główną rolę Piotr Głowacki. To jest, słuchajcie, jego film. Tam są inni aktorzy, tam są inne postacie, ale tam są inni bohaterowie, ale Głowacki, jest takie ładne powiedzenie, ukradł film. Nie wiem, czy, słuchajcie, aktor odtwarzający główną rolę może ukraść film dla siebie, ale chyba tak. I Głowacki z całą pewnością to zrobił. Będziecie patrzeć tylko na niego, będziecie przyglądać się tylko jemu, będziecie zachwycać się tylko bohaterem granym przez Piotra. Ten niezwykle utalentowany aktor, no chciałabym powiedzieć, w końcu dostał szansę, żeby zabłysnąć na ekranie, ale to nie do końca tak, bo Głowacki zagrał już w życiu rewelacyjne role. Niedawno na kanale opowiadałam Wam o filmie Dziewczyna z szafy. I rola w Dziewczynie z szafy to też jest rola absolutnie wspaniała. Rolę Głowackiego i Metzfaldowskiego porównuje się w Dziewczynie z szafy do ról Toma Cruza i Dustina Hoffmana w Rain Manie, bo też zresztą temat filmu jest bardzo podobny. No w każdym razie, słuchajcie, choćby dla Głowackiego na pewno warto ten film obejrzeć. Poza Głowackim na ekranie na pewno Waszą uwagę zwrócą też Grzegorz Małecki i Jan Szydłowski. To dwóch takich aktorów, którzy też pojawią się w jednych z głównych ról, ale nie ma, słuchajcie, wątpliwości, że Mistrz to jest opowieść absolutnie tylko jednego aktora. Film realizuje, słuchajcie, ramy takiego prawdziwie hollywoodzkiego filmu sportowego. To jest... But every other moment, he lived for the game. He's quite a player. Ważne, dlatego że, no właśnie, to jest film o II wojnie światowej, to jest film o obozie koncentracyjnym, ale w pewnym sensie jest to też film sportowy, film o sporcie. Ja jestem ogromną fanką filmów o sporcie, napisałam o nich, słuchajcie, pracę magisterską i jest to dla mnie gatunek bardzo ważny w filmie, wśród innych gatunków filmowych, bo jest to gatunek taki bardzo specyficznie realizujący motto ku pokrzepieniu serc. Filmy sportowe kręci się po to, żebyśmy poczuli się lepiej. Filmy sportowe kręci się po to, żebyśmy uwierzyli, że zawsze można wygrać.
No i właśnie Mistrz tę zasadę też realizuje. Drugim takim filmem związanym z II wojną światową i sportem, który mogłabym Wam polecić, to jest film Ucieczka do zwycięstwa. Być może o nim słyszeliście. To film, w których możecie zobaczyć w głównej roli Sylwestra Stallone, ale możecie zobaczyć też tam dwóch bardzo znanych piłkarzy, Pelego i polskiego piłkarza Kazimierza Dejnę. Bardzo Was zachęcam, żebyście obejrzeli ten film, bo jest też świetny i też pokazuje właśnie, że wola walki, wola zwycięstwa, wola przetrwania na boisku może się przełożyć na coś innego. Dla mnie, słuchajcie, to jest gigantycznym plusem Mistrza, że to nie jest, że ta część sportowa to nie jest tylko taki lekki epizod, to nie jest tylko element filmu, tylko to jest szkielet filmu, to jest kręgosłup tego filmu, bo filmy sportowe, jak powiedziałam, w których właśnie obserwujemy wzloty, upadki, walkę bohatera nie tylko z przeciwnikiem, ale też z samym sobą, no to są absolutnie moje ukochane filmy. Ja uwielbiam płakać, słuchajcie, na końcu filmów, a na filmach sportowych najczęściej na końcu się płacze. No i teraz, słuchajcie, należałoby sobie zadać pytanie, jak przy każdym filmie, czy Mistrz to jest film idealny, czy Mistrz to jest historia idealnie opowiedziana. Na pewno nie. Ale nie mam najmniejszych wątpliwości, że Mistrz spełnił wszystkie moje przynajmniej pokładane w nim nadzieje. Oczywiście mnóstwo rzeczy można by tam zmienić, mnóstwo rzeczy można by zrobić inaczej. Na pewno można by dołożyć do niego więcej kasy, ale realia polskie są takie, jakie są. Jest tyle pieniędzy, ile jest i za takie pieniądze trzeba robić filmy. Tak naprawdę na pewno można by było poprawić, ale czy trzeba poprawiać? Myślę, że w tym przypadku nie ma takiej konieczności. Jeśli interesujecie się Polską, jeśli interesujecie się polską kulturą, jeśli interesujecie się polską historią, to Mistrz to powinien być dla Was, słuchajcie, seans obowiązkowy. Muszę Was ostrzec, że jeżeli macie słabe nerwy i jeżeli macie kłopoty z takim realistycznym oddawaniem pewnych elementów, no to będziecie musieli na Mistrzu kilkakrotnie odwrócić wzrok. Nie jest to, słuchajcie, taka krew jak w horrorach, w których trochę mniej ona nas jakby uderza, dlatego że no w horrorze mamy zawsze takie poczucie, że to nas nigdy nie mogłoby dotyczyć. W Mistrzu ta krew jest realistyczna, ta historia jest realistyczna, no i w związku z tym ta krew też jest taka bardzo uderzająca w nas. No ale niech Was to nie zniechęci, słuchajcie, niech Was to nie przeraża, co najwyżej co jakiś czas, przez chwilę będziecie musieli oglądać film tak, bo to się robi tak, prawda? Ogląda się przez palce, po polsku mówimy przez palce, ale ogląda się tak, prawda? Bo jednym okiem chcemy trochę widzieć, co tam się na ekranie dzieje. Zabrakło mi w filmie jednego, jeżeli miałabym już tak koniecznie się do czegoś przyczepić. Zabrakło mi w filmie tego, żeby pojawiło się w nim dwóch bohaterów, żeby pojawił się w nim rotmistrz Pilecki i święty Maksymilian Kolbe. To są postacie, które Pietrzykowski poznał, to są postacie, które Pietrzykowski znał. No i może fajnie by było, gdybyśmy zobaczyli ich w filmie Mistrz, gdyby one w tym filmie splotły się gdzieś z losami naszego bohatera. Z drugiej strony, bo ja tak wiecie, zrzędzę, ale nie zrzędzę, marudzę, ale nie marudzę. Z drugiej strony, gdyby oni się pojawili, to być może oni niepotrzebnie, wiecie, odwróciliby uwagę od tego Pietrzykowskiego, któremu naprawdę należał się ten film. To już nie mówię o tym, że w ogóle historia jest bardzo dobrze zrealizowana, bardzo sprawnie zrealizowana, ale ważne jest też to, że Pietrzykowski był człowiekiem, który po prostu sobie na ten film zasłużył. No i być może, gdyby Pilecki i Kolbe pojawili się w Mistrzu, no to wtedy wiecie, ta uwaga by się rozproszyła, zaczęlibyśmy właśnie przyglądać się tym pobocznym postaciom, zaczęlibyśmy bardziej na nie zwracać uwagę niż na naszego głównego bohatera, chociaż Piotr Głowacki może sprawiłby, że tak by się nie stało, bo jak powiedziałam, słuchajcie, ja wpatrywałam się tylko w niego. Zresztą i Kolbe, i Pilecki doczekali się już filmów. Ja nie wiem, czy to są najlepsze filmy na świecie. Myślę, że jeszcze na coś sobie tam lepszego zasłużyli, ale miejmy nadzieję, że jeszcze takie filmy kiedyś powstaną. Co jest ważne, słuchajcie, co jest ciekawe, historia Tadeusza Pietrzykowskiego już raz pojawiła się w filmie i zrealizował, może
wykorzystał, bo zrealizował, to jakoś źle zabrzmiało, wykorzystał tę historię. Peter Solan to jest słowacki reżyser. Ten film powstał na podstawie noweli Józefa Hena o tym samym tytule, czyli Bokser i śmierć. Jedna z moich studentek, słuchajcie, w ramach kursu kina środkowoeuropejskiego, który prowadziłam na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie, napisała o filmie Solana tak. Oprócz wyjątkowo dopracowanych choreograficznie scen walki, w których Jan mierzy się z Kraftem, jest stale przedstawiany jako walczący z własnymi osobistymi demonami, co jest reprezentowane przez oszałamiające zdjęcia i reżyserię Petera Solana. No więc przeczytałam Wam to po to, powiedziałam Wam to po to, żebyście może po tego Boksera i śmierć też sięgnęli, być może ten film też Was zainteresuje, być może też Wam się spodoba. I teraz, słuchajcie, zanim powiem Wam, podsumuję te wszystkie tytuły, które wymieniłam, które powinniście przeczytać i obejrzeć, muszę Wam powiedzieć jedną rzecz. Uwaga, uwaga, uwaga. Teraz wszyscy się skupiamy. Proszę się nie pomylić. W historii polskiego boksu był jeszcze jeden Pietrzykowski i zbieżność nazwisk jest, słuchajcie, przypadkowa. Zbigniew Pietrzykowski, który był 3-krotnym medalistą olimpijskim i 4-krotnym mistrzem Europy, nie jest spokrewniony z naszym dzisiejszym bohaterem i nie jest spokrewniony z bohaterem filmu Mistrz. Także uwaga, jeśli natkniecie się na nazwisko Pietrzykowski w historii polskiego sportu, to zwróćcie uwagę na imię. Nasz bohater to Tadeusz Pietrzykowski, a ten drugi to Zbigniew Pietrzykowski. No więc słuchajcie, jak powiedziałam, na koniec bardzo serdecznie polecam Wam te różne rzeczy, o których dzisiaj wspomniałam. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej o Pileckim i o Maksymilianie Kolbe, to ich historie zostały opowiedziane w filmach Pilecki i Życie za życie. No, to też nie są idealne filmy, ale żeby poznać ich historię, na pewno warto. Koniecznie przeczytajcie książkę Bokser z Auschwitz. Jak mówią, tam można przeczytać w recenzjach, ona w tej pierwszej części, takiej wiecie, relacjonującej, no nie wiem, czy mogę powiedzieć trochę nudna, bo to wszystko zależy, co kogo nudzi, ale pewnie dla osób, które nie siedzą jakoś tam głęboko w boksie, w sporcie, czy nie są jakieś tam super tym zainteresowane, to może być troszeczkę nudne. Natomiast ta druga część jest absolutnie rewelacyjna, zresztą w ogóle cała książka jest super, po prostu przeczytajcie. No i tak, no i obejrzyjcie Boksera i śmierć, no i obejrzyjcie Mistrza. Słuchajcie, nie mam najmniejszych wątpliwości, że absolutnie nawet przez minutę nie będziecie żałować. Poznacie niezwykłą historię, poznacie niezwykłego człowieka, dowiecie się nowych rzeczy, poznacie historię, która wciągnie Was od samego początku, a jak powiedziałam, oblicza II wojny światowej mają bardzo różne twarze i powinniśmy tych twarzy poznawać coraz więcej, bo im więcej o tym czasie wiemy, tym jesteśmy mądrzejsi. I chciałoby się, słuchajcie, podsumować ten film jednym zdaniem. Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Oglądajmy filmy o II wojnie światowej, dowiadujmy się o tym czasie jak najwięcej. Im więcej wiemy, tym jesteśmy mądrzejsi, a im jesteśmy mądrzejsi, tym mniejsza szansa, że powtórzymy jakieś błędy z przeszłości. Trzymajcie się i lećcie oglądać Mistrza. Cześć!